Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Patologiczna rodzina Maria Maryja, czyli ojciec, który broni ludzi bijących dzieci. Kto w Polsce mieszka, ten się w cyrku nie śmieje, czyli klaun na kolejne 6 lat na czele NBP. Ukraińcy bronią kraju, dlatego Michniewicz broni obrońcy grać w reprezentacji. Emerytowany zbawca narodu, czyli wyjaśniamy rzekomy patriotyzm Kaczyńskiego, który nie jest już wicepremierem, za to rusza w Polskę, bo PiS musi przecież wygrać wybory. Mateusz Morawiecki wściekł się na Kaczyńskiego, że głowę zabracał z tym wicepremierowaniem i wezwał prezesa na dywanik. Żartowałem. Co ma w tym wszystkim do powiedzenia pan premier? Błagam. Jeszcze raz powiem, co myślę o udziale artystów w imprezie TVP Jacka Kurskiego, czyli na festiwalu w Opolu. O tym m.in. będzie dzisiejszy WTS i bardzo proszę, żebyście ten program komentowali, żebyście też dawali suby, lajki. Wzywam także bardzo uprzejmie do patronowania WTS-owi. No bo co w końcu, kurczę blade, jakby to powiedział słynny Mikołajek. Czwartek, 23 czerwca, Maciej Orłoś w telegraficznym skrócie. Zaczynamy. A zacznijmy od spraw lekkich i przyjemnych. Znowu żartuję. Zaczynamy z grubej rury. Tadeusz Rydzyk przekroczył kolejne granice. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby przekroczył granice międzypaństwowe, udał się na niezasłużony odpoczynek albo postanowił kontynuować życie jako pustelnik gdzieś w Afryce lub na Bliskim Wschodzie. Albo nawet gdyby przekroczył granicę z Rosją, bo tam jest jego miejsce. Niestety. Kolejny raz przekroczył granicę przyzwoitości, dobrego smaku i bezczelności. Założyciel Radia Maryja jest w tym względzie jak polska wersja załogi statku kosmicznego Enterprise ze Star Treka. Zmierza tam, gdzie dotąd nie był żaden człowiek. O co dokładnie chodzi? No otóż w ubiegłym tygodniu na łamach Wirtualnej Polski Dariusz Faron i Szymon Jadczak opisali sposób działania prowadzonego przez zakonnicę Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami umysłowymi w Jordanowie niedaleko Krakowa. Reportaż jest wstrząsający, przedstawia dowody okrutnego znęcania się nad pensjonariuszami, upokarzania ich. Z tekstu wynika, że nie chodzi o incydenty. Zakonnice z przemocy uczyniły mechanizm kontrolowania podopiecznych, w tym dzieci. Sprawą zajmuje się prokuratura. Śledczy postawili już zarzuty 2 siostrom zakonnym. Kilka dni temu małopolska kurator oświaty, niesławna Barbara Nowak, napisała na Twitterze tak. Zbyt łatwo oferuje się wyroki jeszcze przed uzyskaniem pełnej wiedzy o faktach. To ja celem uzupełnienia informacji o DPS w Jordanowie. Uczniowie z DPS w szkole nie wykazywali lęku czy negatywnych emocji. Dzieci o specjalnych potrzebach z DPS nie potrafią zakłamywać emocji. Komentarz wywołał dość powszechne oburzenie. Sprawa w reportażu WP jest opisana z taką dokładnością, że trudno mówić o ferowaniu wyroków. Co potwierdza jednoznaczne stanowisko prokuratury, która przecież pod rządami Ziobry nie ma skrupułów przed bagatelizowaniem jeszcze poważniejszych spraw. Dowody są po prostu zbyt mocne. Ale pani Nowak próbuje podważać ich wiarygodność. To jest oczywiście interpretacja słów, mocno na niekorzyść kuratorki, interpretacja związana z jej wcześniejszymi dokonaniami na polu klerykalizacji kraju. Natomiast to, co powiedział Rydzyk, nie wymaga żadnej interpretacji. To jest odwracanie kota ogonem w czystej postaci. Na antenie swojej rozgłośni stwierdził tak. Słyszałem, że tam zostały zwolnione jakieś osoby z pracy i to też jest pytanie, czy nie zostało to wszystko jakoś tam zmontowane, prawda? Bo to też może być. Ktoś chciał zarobić na tym i zaatakował, a poza tym nienawidzi Kościoła i chce z Kościołem walczyć. Uderzają w biskupów, uderzają w księży, a teraz w siostry zakonne. Chcą obrzydzić ten Kościół, obrzydzić osoby duchowne i realizować swój plan bez Boga. Wyobrażam sobie te 2 siostry, które zostały tak sponiewierane. Jak tak można? Jak tak można? Też się zastanawiam, jak tak można. Rydzyku, nazywany pokrętnie ojcem, zamilcz wreszcie. Na usprawiedliwienie redemptorysty mogę najwyżej powiedzieć, że prawdopodobnie nie przeczytał reportażu. Kurator Nowak pewnie też nie przeczytała. Nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto go przeczytał i poznał ogrom cierpienia i upokorzenia pensjonariuszy DPS-u i ich rodziny, mógłby stawać w obronie oprawczyń, co potwierdza moje przypuszczenia, że Tadeusz Rydzyk nie umie czytać i pisać. Taką to mamy, żeby nawiązać do słynnego określenia ukutego przez Kisiela, dyktaturę ciemniaków. Z innych ciekawostek. Adam Glapiński został zaprzysiężony na kolejną kadencję.
Opozycja zorganizowała z tej okazji w Sejmie performance na temat wysokich cen, a Klaudia Jachira zaczęła rozsypywać konfetti z banknotów. Prowadząca obrady Elżbieta Witek nie poznała się na tym żarcie i nakazała Straży Marszałkowskiej wyprowadzić posłankę KO. Fakt, zachowanie Jachiry może nie przystoi godności sprawowanego przez nią urzędu, ale jeśli patrzeć na to od tej strony, to Witek powinna też nakazać wyprowadzenie Glapińskiego. Przez poprzednie 6 lat Glapiński robił głównie rzeczy niepoważne. Za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie zatrudniał niekompetentne, ale znajome i przystojne asystentki. Na konferencjach prasowych robił z siebie pajaca, a w kwestii inflacji mylił się w prawie wszystkich prognozach. Kolejne 6 lat z Glapińskim na fotelu szefa Banku Centralnego nie może więc specjalnie rozbudzać optymizmu. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze w ubiegłym roku kpił, że grozi nam najwyżej deflacja, czyli inflacja ujemna. Teraz natomiast uspokaja, że nie grozi nam stagflacja, czyli inflacja połączona ze stagnacją gospodarczą, czyli pewnie nam grozi. Podczas tej samej konferencji, w której mówił o stagflacji, przyznał, że już inflacja powyżej 5% jest destrukcyjna. To ten sam facet, który pół roku temu nagrodził dziennikarza komediowego przez pomyłkę nazywanego ekonomicznym Rafała Wosia. Nagroda została przyznana za artykuł z następującymi tezami. Inflacja nie musi być zła, inflacja uderza przede wszystkim w interesy kapitału, stopa procentowa nie jest lekiem na całe zło. Wówczas w grudniu ubiegłego roku inflacja wynosiła już prawie 8, a nie 5%. Od tego czasu bank centralny zaczął podnosić stopy procentowe jak szalony, a inflacja uderzyła głównie w portfele tzw. zwykłych Polaków. Zwłaszcza tych, którzy dzięki nieudolnej walce NBP z inflacją płacą teraz dwukrotnie wyższe raty kredytu. Dlaczego? Tymczasem wielki kapitał, jak na przykład banki czy koncerny paliwowe, tylko zacierają ręce. Ciąg dalszy wieści z Czarnkogrodu. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział uproszczenie systemu oceny uczelni. Stwierdził, że teraz jest bardziej skomplikowana niż punktacja w skokach narciarskich. Teraz bym sobie to musiał przypomnieć, a tak jakoś teraz w tym momencie nie umiem myśleć. Świetny argument, biorąc pod uwagę, że punktacja uczelni decyduje o rozwoju nauki i technologii, pośrednio wpływa na losy całego kraju, a na pewno całego szkolnictwa wyższego i na kariery naukowe najwyższej klasy specjalistów w naszym kraju. Podczas gdy od punktacji w skokach narciarskich zależy mniej więcej tyle, co od punktacji w Eurowizji. Dodam, że Czarnek już dawno zaczął upraszczać zasady punktacji czasopism naukowych, wprowadzając ogólną zasadę, że dużo punktów mają czasopisma wydawane przez uczelnie religijne i te, którymi kierują ludzie związani z PiS. Rozumiem, że nasz światły minister stwierdził, że nie może być tak, że wyższą rangę ma Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy nieraz postponują partię matkę, niż Wyższa Szkoła Gotowania na Gazie, która zawsze zgadza się z linią partyjną. Oczywiście w sprawie punktacji czasopism Czarnek też nie powiedział ostatniego słowa. Przypominam, że chodzi o to, że publikacja w wysoko punktowanych czasopismach przyspiesza zdobywanie kolejnych stopni naukowych. Co minister jeszcze ma w zanadrzu? Możemy umiędzynarodowić wyniki polskiej nauki i pracę naszych naukowców również naszymi czasopismami. Nie musimy być na łasce tych, którzy za ogromne pieniądze dają nam odrobinę miejsca po to, byśmy dostali 200 punktów. Kończymy z tym, stwierdził. No i teraz Hawkingi, Einsteiny i Skłodowskie-Curie będą się zabijać, żeby publikować w studiach teologicznych Białystok, Drohiczyn, Łomża, zamiast w jakimś tam Nature, Scientific American czy Science. Błagam. A skoro już jesteśmy przy zagranicznych publikacjach, założyciel Wikileaks, Julian Assange prawdopodobnie w końcu zostanie odesłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie może się spodziewać nawet 175 lat więzienia. Ile? Assange przez 7 lat ukrywał się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, ale Ekwadorczykom znudził się w 2019 roku. Od tego czasu sprawa ekstradycji zaczęła nabierać tempa. Assange to tajemnicza postać. Ujawnił wiele amerykańskich sekretów, za co tamtejsze władze go nie cierpią. Zdaniem jednych pomagał Rosji lub Chinom, zdaniem innych jest rycerzem dziennikarstwa śledczego i wolności słowa. Pewne jest jednak to, że wiele z ujawnionych przez Wikileaks dokumentów pozwoliło nam spojrzeć na politykę od kuchni i lepiej zrozumieć, że nie jest to piękny widok. Dalszy ciąg doniesień z zagranicy, a dokładniej z Moskwy. Piłkarz tamtejszego Spartaka został wykluczony z reprezentacji kraju. Chodzi niestety o reprezentanta Polski, Macieja Rybusa, który nie przyłącza się do futbolowego bojkotu Rosji.
Dlatego Michniewicz nie będzie go powoływał do kadry. Michniewicz swoje na sumieniu ma, co ostatnio kolejny raz zostało dosadnie przypomniane, ale akurat w tej sprawie można mu przyklasnąć. A z Rybusem się żegnamy i chyba bez żalu. To przykład zawodnika, który w Polsce odniósł sukces głównie dlatego, że nikt nie chce grać na jego pozycji, czyli lewego obrońcy. Wróćmy jeszcze do wątku dyktatury ciemniaków. To stwierdzenie Kisiela odnosiło się do zdjęcia dziadów z afisza Teatru Narodowego w 1968 roku na skutek interwencji PZPR. Jak pewnie pamiętacie, Polska Zjednoczona Partia Prawa i Sprawiedliwości też próbowała zdjąć dziady z afisza, tylko z Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Podobieństw do PRL jest oczywiście więcej: telewizyjna propaganda, partyjna indoktrynacja w szkołach, majstrowanie przy podręcznikach. Chyba najważniejsza jest jednak przewodnia rola partii w funkcjonowaniu państwa. Faktycznie w PRL rządził pierwszy sekretarz PZPR, a nie żaden premier czy nawet przewodniczący Rady Narodowej. Taki Gierek na przykład w sensie formalnym był nikim, tylko szefem partii. No i przypomina wam to coś? Jarosław Kaczyński nawet ostatnio zrezygnował ze stanowiska wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. I jak twierdził Michał Dworczyk, zrezygnował Kaczyński po to, żeby się skupić na sprawach partii. Niektórzy twierdzą, że Jarosław Kaczyński jest mężem stanu, że swoje życie poświęcił działalności na rzecz państwa i narodu. Otóż nie. Jarosław Kaczyński swoje życie poświęcił partii. Najpierw w Porozumieniu Centrum, a potem PiS-owi. Partii, której jest szefem i właścicielem. Państwo jest dla niego tylko przebudówką partii, tak jak Polska była dla komunistów przebudówką do PZPR, a partia to on. I tyle mam do powiedzenia. Orłoś. Nie mam słów. Nie mam słów. Na szczęście Antoś na pewno znajdzie jakieś słowa. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Antosiu, witam. Witam! Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od serialu. Na jednej z platform streamingowych z okazji Dnia Ojca, wszystkiego najlepszego panie redaktorze Orłoś, i Miesiąca Dumy właśnie pojawił się serial Królowa. 4-odcinkowa produkcja zaznajomi widzów z historią Sylwestra i Loretty, w tej roli Andrzej Seweryn. Aktor gra ojca, który wraca po latach w rodzinne strony, by pomóc ciężko chorej żonie. W międzyczasie okaże się też drag queen Lorettą. Jak rodzina poradzi sobie z przeszłością? No kto to wie? Ja nie wiem. Wiem natomiast, że Jarosław Jakimowicz, mój ulubiony, nie wiem kto, zdecydował się zaatakować Wojciecha Manna po tym, jak ten ocenił festiwal w Opolu TVP bardzo, powiedzmy delikatnie, źle. Ale że przy okazji Jarek zaczepił mojego szanownego tatę Macieja Orłosia, to chciałem tylko powiedzieć: Jarku, nie masz podejścia ani do pana Manna, ani do pana Orłosia. Nigdy mieć nie będziesz, bo jesteś zwykłym, skromnym umysłowo fletem. Wszystkiego dobrego dla wszystkich ojców. Dziękuję i pozdrawiam. Oddaję głos do studia. Hej! Antosiu, dziękuję Ci bardzo za te mocne słowa. Dziękuję też za życzenia. Przy okazji odsyłam Was do programu Antka. Witam na jego kanale na YouTubie. Tak przy okazji obiecał mi zresztą, że kiedyś zapowiem, witam, część muzyczną, ale na razie cisza, więc może presja z Waszej strony pomoże. Już chciałem powiedzieć, że to już wszystko w tym WTS-ie, ale nie, chwileczkę, jeszcze kilka słów o Opolu. Otóż obejrzałem fragmenty festiwalu specjalnie dla Was, żeby mieć zdanie i Wam je wyłuszczyć. Nie to, żebym zdania o Opolu nie miał wcześniej, ale tak na wszelki wypadek, żeby mi coś nie umknęło. Nie będę omawiał poziomu artystycznego, bo to właściwie to jest drugoplanowa sprawa. No fakt, na plus można powiedzieć, że nie było w Opolu Zenka Martyniuka, czyli chwała Kurskiemu, że przynajmniej w Opolu nie promuje disco polo. Jednak nie było także większości znaczących artystów. Może wymienię na wszelki wypadek, żeby przypomnieć, kogo my tam mamy na scenie muzycznej. No na przykład mamy zespół WW, mamy Fisza, Emadę, mamy Dawida Podsiadłę, mamy Darię Zawiałow, Krzysztofa Zalewskiego, Kasię Nosowską, Edytę Bartosiewicz, Natalię Przybysz, Macieja Maleńczuka, Stanisława Sojkę, Ewę Bem, zespół Raz, Dwa, Trzy, Artura Rojka, Grzegorza Turnała, Renatę Przemyk, Hannę Banaszak, Kazika Staszewskiego, Lady Punk, Perfect, a z młodszych Margaret Sarsę, Baranowskiego, a z jeszcze młodszych Sana, Vito Bambino, i może tu bym prosił najmłodszych widzów o uzupełnienie tej
listy. Czyli można śmiało powiedzieć, że tych najwybitniejszych artystów, wokalistów, wykonawców nie było w Opolu. Dlaczego? Nie wiem. No, może nie chcieli legitymizować, to jest dobre słowo, legitymizować swoją obecnością bezczelnej propagandy uprawianej przez TVP PiS. Można też użyć innych słów czy zwrotów i mówić o firmowaniu nazwiskiem czy uwiarygadnianiu twarzą. Jak widać było w Opolu, dla wielu wykonawców to nie jest jednak żaden temat ani kłopot, po prostu jadą, biorą kasę i tyle. Może nawet podczas wykonów nie dostrzegli na VIP-owskiej galeryjce vis-a-vis sceny w amfiteatrze rozbawionego Jacka Kurskiego wraz z małżonką, a także na przykład nie zauważyli Danuty Choleckiej i Jarosława Olechowskiego, czyli współtwórców i wykonawców pisowskiej propagandy w mediach publicznych. Niektórzy wykonawcy nie byli zaskoczeniem, jak Jan Pietrzak na przykład, jak Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska i oczywiście Rafał Brzozowski, ale obecność niektórych była zaskoczeniem, przykrym oczywiście. No już nie będę wymieniał nazwisk, ale łatwo je znaleźć, poza tym pewnie wiecie, kto śpiewał w tym roku w Opolu. W komentarzach możecie pisać, czyja obecność na festiwalu Was najbardziej zaskoczyła. I jeszcze jedno. Przykre jest także to, że o tym, o czym ja przed chwilą mówiłem, prawie nikt już nie mówi. Portale po prostu relacjonują, czasem trochę krytycznie, że słabe koncerty, że wykonawcy już leciwi, ale poza tym artykuły pod znaku kto w co się ubrał, kto co i komu szeptał na ucho na scenie i że Państwo kursy wytwornie prezentowali się na ściance i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc symbolicznie, o Für Deutschland już nikt nie pamięta. Może już w tej D zaczęliśmy się jednak urządzać, ale mam nadzieję, że jednak nie. I tym optymistycznym w gruncie rzeczy akcentem kończymy to wydanie WTS-u, czyli subiektywnego przeglądu wydarzeń. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!